Odcinek programu w telegraficznym skrócie został zrealizowany dzięki wsparciu patronów. Skoro nie mają chleba, to niech jedzą ciastka, czyli senatorskie mądrości byłego marszałka Senatu. Orłość czyta ze zrozumieniem, czyli rozwijamy różne ciekawe skróty. Poza tym w dzisiejszym WTS-ie o wywoływaniu duchów w duchu przeszłości, o tym, kto zastąpi Putina, o tym, jak Zjednoczona Prawica próbowała przechytrzyć szefową Komisji Europejskiej, ale się nie udało, o Jacku Sasinie, a nawet o największym stole świata, jeszcze większym od tego, przy którym siedział na Kremlu Emmanuel Macron. Czwartek, 19 maja, macie Orłość. Zaczynamy. A zaczynamy WTS od bardzo dobrej wiadomości. Otóż ten program można oglądać za darmo, więc z drogich rzeczy mamy tu tylko Was, moich drogich widzów. Niestety poza YouTube'em czy Facebookiem drożyzna dopada nas na każdym kroku, bo inflacja jest już kilkunastoprocentowa. Rządzący oczywiście nie ustają w działaniach związanych z inflacją i mam obawy, że te działania wcale nie zmierzają do przeciwdziałania jej skutkom, mają na celu raczej przeciwdziałanie skutkom gniewu społeczeństwa, ale i tu nieudolność daje się we znaki. Popatrzmy na ostatnią wypowiedź senatora Stanisława Karczewskiego dla Polskiego Radia. Jedna z jego mądrości to: masło nie jest aż takie drogie. Widziałem po 6 zł. No, może widział, ale pewnie nie kupił, bo to senatorskie podniebienie jest zbyt delikatne na takie plebejskie specjały. Ewentualnie mogło chodzić o taką małą, jednorazową porcyjkę. Co nawiasem mówiąc, kojarzy mi się z pewnym niezawodnym sposobem na inflację, jaki sam zresztą stosuję z powodzeniem od dawien dawna. Dzięki czemu za tankowanie płacę tyle samo od przynajmniej 2 lat. Po prostu zawsze tankuję za 200. Senator PiS dodał jeszcze: widzę bardzo duży ruch w sklepach. Myślę, że ludzie sprawdzają ceny i kupują te produkty, które są tańsze. No widzicie, Polak potrafi. W ostateczności, jak będzie jeszcze gorzej, to nawet możemy żreć gruz, a nawet pracować za miskę ryżu. Przypomnę tylko, że Stanisław Karczewski, będąc marszałkiem Senatu, należał do tych polityków, którzy na pokład rządowego samolotu zabierali rodzinę, czyli też umie oszczędzać. Jeszcze jak? Skoro przy marszałkach Senatu jesteśmy, to obecny marszałek Tomasz Grodzki znowu nie usłyszy zarzutu brania łapówek w czasach, kiedy był ordynatorem szpitala w Szczecinie. Nie zgodziła się na to senacka komisja regulaminowa. Przypominam, że w Senacie większość ma sejmowa opozycja i z niej też wywodzi się Grodzki. Zdaniem opozycji całe śledztwo to nie mająca uzasadnienia w faktach polityczna nagonka kontrolowanej przez Ziobrę prokuratury. Zdaniem kontrolowanej przez Ziobrę prokuratury Grodzki jest zwykłym łapówkarzem, a zdaniem PiS-u nie powinien piastować tak ważnej funkcji. A jaka jest prawda? To akurat jest dla polityków najmniej ważne. Dla mnie prawda jest ważna, więc teraz wam jej trochę wyjawię. Rosja i Białoruś to państwa trollerskie. Troll! Jest w blokach! Nie chodzi tylko o to, że utrzymują farmy trolli do szerzenia swojej propagandy, pozdrawiam przy okazji serdecznie. Chodzi mi o to, że w biały dzień od lat stroją sobie żarty z Polaków, dobierając nazwy organizacji. Teraz zabawię się w kapitana Klossa rozwiązującego zagadkę Gruppenführera Wolfa. Popatrzcie, Związek Białorusi i Rosji. Co składa się z pierwszych liter? ZBIR. Pasuje jak ulał. Nice. Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym to nic innego jak OUBS. Jak wam się to nie kojarzy z łobuzem, to naprawdę ja już nie wiem. Zresztą o tej organizacji jeszcze dzisiaj będziemy mówić w WTS-ie. Ale zachowajcie to w tajemnicy, bardzo proszę. Otóż podobno Łukaszenka z Putinem na drodze do połączenia obu krajów mają powołać do życia Stowarzyszenie Krajów Uznających Rosję wielkim inspiratorem epokowej liberalizacji. W skrócie, sami sobie sprawdźcie, ale dla ułatwienia powtórzę, proszę bardzo, Stowarzyszenie Krajów Uznających Rosję wielkim inspiratorem epokowej liberalizacji. Macie to? No dobrze, żarty żartami, ale Putin raczej z Łukaszenką nic ostatnio nie dogadywał, bo jeśli wierzyć zachodnim mediom, przeszedł dopiero co poważną operację związaną prawdopodobnie z trapiącym go nowotworem. Wypada życzyć mu, by w walce z chorobą radził sobie równie dobrze jak jego armia w Ukrainie. Niektóre gazety piszą nawet, choć ich wiarygodność budzi pewne wątpliwości, że teraz Putina przez jakiś czas ma zastępować sobowtór. Zobaczymy.
Teraz chciałem się z Wami podzielić pewną ciekawostką historyczną. Otóż, jeśli okazałoby się, że Putin jednak operacji nie przeżył, to wiem, kto mógłby mimo wszystko się z nim porozumieć. To Romano Prodi, były premier Włoch i były przewodniczący Komisji Europejskiej. Nie jest to powszechnie znany fakt, ale Prodi ma na swoim koncie udokumentowany udział w wywoływaniu duchów i komunikacji z nimi. Było to 40 lat temu. Otóż, jak zeznał przed prokuraturą, duchy podczas seansu spirytystycznego wyjawiły mu miejsce przetrzymywania porwanego polityka Aldo Moro. Miały mu powiedzieć, że za pośrednictwem tablicy Ouija, którą pewnie kojarzycie z horrorów, że Moro jest uwięziony w mieście Gradoli. Niestety policja nic tam nie znalazła, ale, uwaga, zamordowanego polityka znaleziono potem przy ulicy Gradoli w Rzymie. I teraz pytanie, czy to figlarne poltergeisty celowo oszukały Prodiego, czy to Prodi celowo oszukał policję, żeby chronić prawdziwego informatora? Sami sobie odpowiedzcie. Orłoś, tyle ważnych rzeczy dzieje się w Polsce i na świecie, a ty o jakichś duchach, o tablicy Ouija. No naprawdę, to nie jest poważne. Ogarnij się, Orłoś. Oj tam. Pozostając w temacie zjawisk paranormalnych. To jest żałosne, po prostu żałosne. Czytanie w myślach to umiejętność, którą posiadła premier Estonii Kaja Kallas. To oczywiście moje podejrzenia po tym, jak usłyszałem, jak genialnie rozgryzła taktykę Kremla. Ostatnio w internecie popularność zyskała jej wypowiedź ze stycznia, w której ujawniła, że Rosja stosuje starą sowiecką metodę. Najpierw żądaj wszystkiego, co nigdy nie było twoje. Potem zacznij grozić, co się stanie, jak tego nie dostaniesz. Potem nie cofaj się ani o krok, bo na Zachodzie zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie wzywał, żeby dać ci chociaż część. I na koniec zostaniesz może z połową, może z 1/3 tego, co chciałeś, a co nigdy ci się nie należało. Nie mam nic więcej do dodania. Nasz rząd ma nieco inną taktykę. W negocjacjach wychodzi z założenia, że po drugiej stronie stołu siedzą idioci i że dadzą się oszukać. Pewnie czasem się udaje, ale zwykle nie. Myślę, że w najbliższym czasie znowu czeka ich porażka. Zjednoczona Prawica ogłosiła bowiem triumfalnie, że unijne pieniądze na Krajowy Plan Odbudowy zostaną wkrótce odblokowane. Przypominam, że chodzi o miliardy euro, które Unia zaplanowała w ubiegłym roku wydać na poprawę stanu gospodarki po pandemicznej zapaści. Ale najpierw Morawiecki się zgodził, że będziemy je mogli dostać, jeśli przywrócimy praworządność, a potem się obraził, że rzeczywiście ktoś od nas tego wymaga. Na przykład likwidacji upolitycznionej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, która ma stawiać do pionu nieposłusznych władzy sędziów. Zjednoczona Prawica wreszcie dogadała się we własnym łonie co do szczwanego planu, jak aferę z Izbą Dyscyplinarną odkręcić. Wystarczy zmienić nazwę na Izba Odpowiedzialności Zawodowej i politycy związani z PiS-em ogłosili: dogadaliśmy się z Komisją Europejską. Fala kasy już nadpływa, zakładajcie kapoki. Tylko chyba nie powiedzieli o tym szefowej komisji Ursuli von der Leyen, bo ta w liście do europarlamentarzystów podkreśliła po raz enty, że komisja nie zatwierdzi żadnego planu odbudowy, jeśli nie będzie przekonana, że wszystkie kryteria oceny zostały spełnione. Czyli chyba jednak się nie dogadali. Coś czuję, że Jacek Sasin maczał w tym palcem. Na szczęście pan minister nie ma nic wspólnego z naszym kącikiem kulturalnym, w którym z tego co wiem pojawi się dziś Baciuś. Witam Jacku. Przepraszam, witam Antosiu. Orłoś, skup się, zamiast znowu wyśmiewać się z pana ministra Sasina, przestań pajacować. Witam. Dziś w kąciku kulturalnym omówimy sobie po mojej zeszłotygodniowej absencji Eurowizję. Ja się, szanowni państwo, nic na przykład nie dziwię, że ukraińskie jury nie oddało na naszego Ochmana żadnego punktu, bo nie było na co specjalnie. Owszem, śpiewać to śpiewa, ale piosenka zupełnie nieciekawa do tego stopnia, że aż dziwne, że nie wygrała w końcu taki to właśnie festyn, ta Eurowizja, kto lepiej zaśpiewa gorszą piosenkę. Tak uważam przynajmniej, a też uważam, że najciekawsza propozycja padła ze strony Anglii. Postarali się po tym, jak w zeszłym roku nie zdobyli żadnego punktu, pewnie im wszystkie Rafał Brzozowski zabranie. Szanowni Państwo, teraz na sekundę przeniesiemy się na Białoruś, gdzie właśnie zakazano książki Rok 1984 George'a Orwella, mimo że jeszcze przed rokiem pozycja ta była najlepiej sprzedającą się książką u naszych sąsiadów. Białoruska policja ma na polecenie władzy szukać egzemplarzy powieści, usuwać i meldować o wykonaniu zadania nie później niż do 19 maja.
Ciekawe, dlaczego Łukaszenka zakazał właśnie tej książki. Ciekawe. Rosja ostatnimi czasy została wyrzucona z różnych organizacji, ewentualnie sama odeszła. Na przykład ostatnio odeszła z Rady Państw Morza Bałtyckiego, no i bardzo dobrze. Bez Rosji Rada Państw Morza Bałtyckiego może wkrótce zostać zastąpiona po prostu Radą Północnoatlantycką, czyli organem NATO, bo jeśli do paktu zostaną przyjęte Szwecja i Finlandia, to już wszystkie państwa nadbałtyckie, oprócz Rosji, będą do NATO należeć. A ja tak po cichu sobie myślę, może przyjdzie taki moment, że Rosja nie będzie nie tylko w Radzie Państw Morza Bałtyckiego, ale w ogóle w gronie państw Morza Bałtyckiego. Może mieszkańcy obwodu królewieckiego zrobią jakieś referendum? A jeśli chodzi o prestiżowe organizacje, do których Rosja należy i należeć nie przestanie, to warto odnotować Organizację Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, o której już dzisiaj wspominałem. Świetna nazwa swoją drogą, adekwatna do sytuacji. Otóż niedawno na Kremlu odbyło się zebranie przedstawicieli państw należących do tej świętującej 20-lecie organizacji. Oprócz Putina byli tam jeszcze Łukaszenka oraz przywódcy Armenii, Kazachstanu, Kirgistanu i Tadżykistanu. Panowie uczcili rocznicę przy największym stole świata, większym nawet od tego, przy którym Putin posadził Macrona w lutym tego roku, tuż przed początkiem wojny. Jak widzicie na zdjęciu, impreza odbywała się w znakomitej, szampańskiej atmosferze. Słuchajcie, muszę wam dać odpocząć, bo ileż można przynudzać o tym samym, więc nie będę tym razem przypominał o subach, komentarzach, obserwowaniu i patronowaniu. Mam nadzieję, że sami o tym pamiętacie. Widzimy się w kolejnym WTS-ie już w niedzielę. Trzymajcie się. Cześć!